Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. To będzie dość wyjątkowy i inny odcinek, bo w tym odcinku chciałabym Wam przeczytać artykuł, bardzo ciekawy zresztą artykuł z komputerświat.pl, napisany przez Rafała Rudnickiego, który przesłał mi jeden z moich widzów. Pozdrawiam serdecznie Tomka. I wydaje mi się on bardzo ciekawy, dlatego przeczytam go po prostu Wam. Zostawiam Wam też linka w opisie, jakbyście chcieli sami go sobie przejrzeć. Natomiast w tym odcinku będę pokazywała fajne widoczki, wieżowce Nowego Jorku. Będą to na pewno piękne obrazki, a przy okazji ciekawa historia. Także zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Dlaczego drapacze chmur się nie rozpadają? Kluczowy jest jeden czynnik. Na świecie mamy już 8 miliardów ludzi, a w największych miastach świata robi się coraz ciaśniej. Co oczywiście oznacza coraz większą potrzebę budowania coraz to wyższych wieżowców. Tylko czy po kilkuset latach nie okaże się, że nie był to dobry pomysł? Kolebką drapaczy chmur jest oczywiście Nowy Jork. Tam wysyp tego typu budowli nastąpił już w pierwszej połowie XX wieku. Przykładowo w 1930 roku otworzono Chrysler Building, pierwszą budowlę przekraczającą 300 metrów wysokości. W tym samym roku rozpoczęto też budowę kultowego już Empire State Building. A to oznacza, że za kilka lat owe giganty skończą 100 lat. Jak to możliwe, że się nie rozpadają? Cóż, warto zauważyć, że na świecie mamy już wielkie budowle, które przetrwały całe wieki. Przykładowo, katedra Świętego Pawła ma 111 metrów wysokości, a otwarto ją w 1710 roku i jest w użytku do dzisiaj. I trzyma się nieźle, nie wspominając już o egipskich piramidach w Gizie, które mają blisko 140 metrów wysokości i 4,5 tysiąca lat na karku. Jak widać, da się. Jeśli chodzi zaś o bardziej współczesne drapacze chmur, to w końcu nie słyszy się raczej o ich zawaleniu czy uszkodzeniu. No może poza pojedynczymi przypadkami. Chociażby San Francisco ma regularnie problemy z liczącym 196 metrów Millennium Tower, które przed kilkoma latami się przechylało i wydano miliony dolarów na jego naprawienie, a w tym roku problemy wróciły. Są to jednak pojedyncze przypadki, a o katastrofach zwykle się nie słyszy. Odpowiednie materiały to podstawa. Wszystko bowiem sprowadza się do dużych materiałów, a ponadto okresu, w którym drapacz chmur budowano. Kiedy prowadzono wyliczenia na rzecz budowy Empire State, wykonywano je ręcznie, co oznacza, że wieżowiec ma sporo dodatkowych zabezpieczeń wprowadzonych na wszelki wypadek. Dodatkowa stal? Jasne, na wszelki wypadek. Więcej betonu? O tak, na wszelki wypadek się przyda. I tak dodawano te wszystkie materiały i elementy na wszelki wypadek, aż po wielu latach się okazało, że Burdż Khalifa, która jest prawie 2 razy wyższa od kultowego wieżowca Nowego Jorku, jest też 2 razy lżejsza. Ale tutaj trzeba pamiętać, że rozwój technologii budowania zrobił swoje. Dodanie wielu dodatkowych materiałów na wszelki wypadek nie sprawiło jednak, że budynek zabezpieczono przed koniecznością renowacji. Tę przeprowadzono w 2009 roku i kosztowała USA miliony. Najpierw wydano 120 milionów dolarów na odświeżenie budynków, m.in. wymianę wind, rur itd. Następnie przeprowadzono renowację obserwatorium i miejsc publicznych. Łącznie wydano 550 milionów dolarów. Sporo, przyznacie.
ale dzięki niej budynek ma teraz zużywać nawet o 40% mniej energii elektrycznej, będąc przy tym nowocześniejszym. Czy drapacze chmur przetrwają? Renowacja Empire State Building była zresztą kluczową, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy budynki przetrwają wieki, czy też się rozpadną. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, drapacze chmur powstają z betonu, stali wzmocnionej i stali strukturalnej, ale też z dodatkowych elementów i sporą rolę odgrywa też architektura. Przykładowo, Burdż Khalifa jest opływowa, by wytrzymywać nawet ekstremalne burze piaskowe i trąby powietrzne. Obecnie przy tworzeniu budowli wykorzystuje się te 3 rodzaje materiałów. Co ciekawe, rzymski Panteon ma ponad 2000 lat na karku, a jest zbudowany w całości z betonu. Tymczasem elementy stalowe są produkowane z myślą o przetrwaniu przez około 100 lat. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by te elementy wymieniać w ramach regularnych renowacji. I biorąc pod uwagę tę możliwość, możemy założyć, że drapacze chmur będą trwać przez wieki, czy nawet i milenia, o ile dostaną odpowiednią opiekę. Ciekawy case starzejących się budynków przeżywa Shenzhen, czyli chińska Dolina Krzemowa, która w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu zaliczyła ogromny wzrost z wioski liczącej 30 000 mieszkańców do molocha zamieszkałego przez 12 milionów ludzi. Aby odpowiedzieć na potrzebę tak dużego wzrostu, ponad 100-metrowe budynki budowano szybko i najczęściej z wykorzystaniem betonu. To oznacza, że już po kilkunastu latach owe budowle zaczęły się starzeć, a miejsce w mieście nie jest przecież ograniczone. Trzeba więc było albo je zdemolować i postawić na nowo, albo przeprowadzić przebudowę. W wielu przypadkach postawiono na to drugie, z sukcesem zresztą, dając chińskim inżynierom ściągawkę na przyszłość, jak postępować w takich sytuacjach. I to tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu widzowi Tomkowi za przesłanie mi tego linka. Bardzo ciekawe informacje. Wychodzi na to, że tak naprawdę kluczowym elementem, jeśli chodzi o przetrwanie tych wysokich budynków przez setki czy tysiące lat, jak pisze autor, jest systematyczne kontrolowanie materiałów, z których są zbudowane i wymienianie ich na nowsze. Tak jak na przykład ta stal, która ma tylko 100 lat przydatności, o czym na przykład wcześniej nie wiedziałam. Dziękuję Wam bardzo za zobaczenie tego odcinka. Mam nadzieję, że spacer się podobał i zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki Polki w Ameryce. Na razie, pa!